Witajcie. Dziś z Marcinem Drogomireckim, ekspertem grupy Morrison i Gratka, poszukamy odpowiedzi na pytanie, które dręczy wielu z Was, czyli dlaczego mieszkania nie tanieją gwałtownie, nie ma jakichś ogromnych spadków na rynku mieszkań. Może znajdziemy tę odpowiedź. No pokażemy też, jaki jest stosunek na przykład raty kredytu mieszkaniowego do czynszu za mieszkanie o podobnej wielkości oraz kilka ogłoszeń, to znaczy ja zrobię teraz natychmiast, czyli powiem Wam krótko, z 1 stycznia 2026 na 1 lipca 2026 zostanie przesunięte wejście planów ogólnych. O tym wiele audycji na naszym kanale, z czym to się wiąże, więc po prostu na razie tylko taka informacja. Przypominam jednak, że to ciągle nie jest ustawa, no bo ustawa musi przejść przez Sejm, Senat, prezydenta i zostać dopiero ogłoszona. A jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to subskrybuj ten kanał, bo tu właśnie dowiesz się, kiedy ta ustawa zostanie ogłoszona i jakie są jej konsekwencje dla wszystkich zainteresowanych mieszkaniami. Zapraszam do wspierania nas na serwisie Patronite czy też na YouTube oraz do zaglądania na stronę cement24.pl, gdzie nasze audycje znajdziesz wzbogacone o więcej danych, o te wykresy, które tutaj są. I Marcin, zanim przejdziemy do tych tematów, które zapowiedziałem, to jeszcze jeden problem krótki. Otóż również ministrowie, pani Pełczyńska pochwaliła się tym, że już będzie pogrzebany podobno program kredytu z dopłatami, kredytu mieszkaniowego, nawet ten nowy program dopiero jest ogłoszony, też ma niby nie wejść w życie i że w ramach obrad ministrowie ustalili, że będzie wspierane budownictwo socjalne. Na wykresie widzimy, jaki jest udział, a na drugim wykresie, jakie są liczby bezwzględne tego budownictwa socjalnego i ono ma wzrosnąć no, prawie trzykrotnie, czyli podobno do 15 000 rocznie. Powiedz mi, czy to może wstrząsnąć naszym rynkiem mieszkaniowym taki ogromny przyrost budownictwa społecznego? Witaj Tomku, dzień dobry Państwu. Odpowiadając na Twoje pytanie, nie sądzę, żeby to mogło wstrząsnąć rynkiem mieszkaniowym w Polsce z kilku przyczyn. Po pierwsze, że no wciąż obecnie, jak i po tych zmianach, udział budownictwa społecznego wydaje się być bardzo mały w skali ogólnego rynku. To jedno, a drugie, że operujemy na słowach, zapowiedziach, obietnicach, a jak to będzie w rzeczywistości, to czas pokaże. Słyszeliśmy już nieraz o tysiącach, milionach mieszkań budowanych w taki czy inny sposób i tak naprawdę nic albo prawie nic z tego nie wychodziło, więc wszelkie zapowiedzi póki co wkładałbym między bajki i jeżeli one się zaczną realizować, to wtedy będziemy mogli uwzględniać je w kolejnych analizach, prognozach, a póki co, tak jak mówię, opieramy się tylko na słowach, a na tych, jak wiemy, opieramy się w przypadku czynników rządowych od bardzo dawna i te słowa się mocno z biegiem czasu zmieniają. Ja od siebie dodam tylko tyle, że gdybyśmy mieli czekać na te mieszkania, to przecież one nie zostaną dzisiaj oddane do użytkowania. Proces budowy trwa, trzeba przygotować grunty, zrobić projekty, wybudować, to trwa kilka lat. Wobec tego nie spodziewałbym się nagłego wysypu tych mieszkań, a jeżeli spojrzycie się na te wykresy, które Wam przedstawiłem, no to ten kawałek tortu tego budownictwa społecznego, tak szeroko rozumianego, no bo tutaj i zakładowe, i komunalne, i spółdzielcze, w to wszystko wrzuciłem, bo tak wiele osób wrzuca to do jednego worka, no to jakby on nawet wzrósł trzykrotnie, to i tak nadal nie będzie ogromnym kawałkiem tortu. I teraz przejdźmy do drugiego tematu, to znaczy właśnie, masz jakąś hipotezę swoją, podejrzenia na temat, dlaczego mieszkania, wprawdzie
przejdziemy potem do tabel, gdzieniegdzie tanieją, ale nie tanieją tak prędko, jak wielu się spodziewa. Wygłoś tę swoją tezę. Teorię. No to przede wszystkim mieszkania tanieją. To żeby było jasne, mieszkania na rynku wtórnym tanieją. Natomiast jeżeli patrzymy wyłącznie na średnie ceny ofertowe, na wyniki analiz właśnie średnich cen w różnych miastach, no to widać, że one są dość stabilne. Te spadki miesiąc do miesiąca czy rok do roku, no, zdaniem wielu są kosmetyczne. 1,5% w górę, w dół, tam chyba maksymalnie 3% w Krakowie i Szczecinie. Jak widzimy na grafice, na tabelce, średnie ceny ofertowe mieszkań w największych miastach zmieniały się w ostatnim czasie nieradykalnie. Są to niewielkie wahania w górę i w dół. No tu oczywiście wyróżnia się Kraków i Szczecin, gdzie w porównaniu rok do roku mamy 3% spadki średnich cen ofertowych. Natomiast dlaczego te spadki nie są duże? Dlaczego one nie wpisują się w oczekiwania i w przewidywania wielu komentatorów, że ceny polecą na łeb na szyję o kilkanaście, kilkadziesiąt procent? Po pierwsze, spadki cen są mocno rozłożone w czasie, to już nieraz o tym mówiliśmy. Wynika to z dużej bezwładności rynku nieruchomości. A druga sprawa, że na rynek w tej chwili w dużym stopniu wpływają mieszkania relatywnie nowe, czyli oddane do użytku przez deweloperów w ciągu ostatnich lat, kupione 5-6 lat temu przez obecnych właścicieli, którzy teraz, widząc, że ceny przestały rosnąć, że te zakupy inwestycyjne, bo o nich w szczególności mówię, póki co nie mają perspektyw dalszego wzrostu, jeśli chodzi zarówno o wartość mieszkań, jak i tu trzeba uwzględnić kwestię najmu. W tej chwili mieszkanie w wyższym standardzie naprawdę ciężko jest wynająć za wysoki czynsz. Krótko mówiąc, wielu inwestorów, wielu właścicieli mieszkań, tych relatywnie nowych, wykończonych, nowocześnie wyposażonych, decyduje się zrealizować swoje inwestycje, wyjść z nich i chcąc jeszcze, że tak powiem, załapać się na te wysokie ceny, wprowadza je na rynek sprzedaży. Siłą rzeczy te relatywnie nowe mieszkania są droższe od tych w standardzie popularnym i tych, które na rynku są już od dłuższego czasu i właściciele dokonują korekt cen. Krótko mówiąc, mieszkania tańsze plus mieszkania droższe, średnia z tego wychodzi cały czas dość stabilna. No i zobaczymy, jak to w kolejnych miesiącach będzie się zmieniało. No, jeden czynnik to jest to, że ludzie faktycznie wychodzą z inwestycji, część przynajmniej, nie wszyscy, to prawda, bo już nawet to tak wszystko nie drożeje pięknie jak drożało, opłacalność tej inwestycji wydaje mi się mierna, zaczynają się interesować innymi inwestycjami, ale też trzeba powiedzieć, że mówimy tutaj o cenach ofertowych, a ceny ofertowe to nie są ceny transakcyjne i one zazwyczaj się zmieniają trochę wolniej. Tutaj Wam pokażę taki wykres, to jest przykład Warszawy, ceny ofertowe i ceny transakcyjne i jest tutaj sam początek tego wykresu, czyli zaczynanie się w 2006 roku, tego co działo się na rynku. Wtedy mieliśmy do czynienia z gwałtownym wzrostem cen mieszkań. Z różnych powodów, nie będę teraz mówił dlaczego, a potem był taki okres stabilizacji i ten okres stabilizacji i później spadku niekoniecznie na przykład na cenach ofertowych jest widoczny w 2008 roku w połowie, wtedy kiedy nastał kryzys Lehman Brothers, tylko jak się spojrzycie, to jest mniej więcej w 2010 roku. Jeżeli ktoś uważnie się będzie temu wykresowi przyglądał, to zobaczy też, że te ceny transakcyjne
wcale już w tych okresach takiego zatrzymania rynku nie szły tak równo z cenami ofertowymi. One leciutko, delikatnie spadały, a potem jak się ludziom już skończyła cierpliwość, no to mieliśmy zjazd mniej więcej do 2013, przełom z 14 rokiem. To dla Warszawy w innych miejscowościach tak to wyglądało, może troszeczkę te momenty czasowe były inne. Czyli Marcinie, mamy też do czynienia oprócz tego, o czym ty mówisz, czyli tego pojawienia się nowych, lepszych, świeżych, znaczy lepszych, niedawno wykończonych, nie zawsze wykończonych mieszkań, ale podbijających cenę, które znajdują się w ofercie, mamy do czynienia także chyba z takim oporem mentalnym u sprzedających, którzy pamiętają stare ceny i uważają, że nie powinni obniżać. Czy robią słusznie? E, No, nie robią słusznie, ale to jest naturalne, tak? Trudno jest się pogodzić z myślą, że rok temu mogłem sprzedać mieszkanie za, dajmy na to, 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy, a w tej chwili, daj Boże, sprzedam je za 12 lub 13. Tak? To jest duża obniżka i nie ma co się dziwić właścicielom, no, że nie podchodzą do tego z hura optymizmem, że próbują wprowadzać obniżki, oczekując na klienta, ale bardzo stopniowo. To są kosmetyczne zmiany w cenach ofertowych. Takie, bym powiedział, małymi kroczkami, a nuż uda się sprzedać, obniżając cenę o 1, o 2%. No ale jak się nie uda, to znowu o 1, o 2% i tak do momentu, aż będzie sukces i pojawi się klient. No ale rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, operujemy na cenach ofertowych, a ceny transakcyjne też, tak jak już niejednokrotnie mówiliśmy, są wyraźnie niższe. Sprzedają się mieszkania, głównie te, w których między zainteresowanym a oferentem uda się wynegocjować odpowiedni rabat i wtedy rzeczywiście dochodzi do transakcji. No w zasadzie bez tych rabatów, bez upustów, przy standardowych, widzianych w ogłoszeniach cenach ofertowych, te mieszkania dzisiaj się nie sprzedają. Czy, żeby podsumować to krótko, co ty powiedziałeś, to taka drobna uwaga. Jeżeli sprzedajesz mieszkanie i masz zamiar jego cenę obniżać tak jak się kroi salami, czyli po 0,5%, po 1%, to jest najgłupsza metoda sprzedaży mieszkania, bo po prostu tracisz. Ludzie widzą ciągle tę samą ofertę w zasadzie, nie widzą tych obniżek, są znudzeni, twoje mieszkanie się opatruje, samo zło. Jak chcesz przecenić swoje mieszkanie, to zrób to zdecydowanym ruchem o wiele procent. Może się okazać w razie czego, że za mocno przecenisz, no to przyjdą do ciebie ludzie nawet w takim złym rynku, którzy zaczną się licytować o twoje mieszkanie. Taka jest prawda. Widzę, że potwierdzasz kiwając głową, ale ja od razu ciebie zapytam o twoją tabelę, gdzie porównujesz ratę kredytu w stosunku do czynszu za najem mieszkania w lutym 2025. No i oczywiście może się zrodzić dyskusja zawsze, że wśród tych, którzy wolą jednak mieć własność niż wynajmować mieszkanie, ale co masz zrobić, jak ciebie nie stać na te raty? Powiedz nam troszeczkę o tej grafice, bo widzę, w niektórych miastach są to no, spore różnice. W Warszawie ponad 1000 zł. Tak, przygotowałem taką analizę średnich cen ofertowych mieszkań dwupokojowych w wybranych 10 miastach. Policzyłem, ile za zakup takiego mieszkania trzeba by płacić raty kredytu miesięcznie przy założeniu, że mielibyśmy środki na 20% wkład własny i jednocześnie sprawdziłem, jakie są średnie stawki czynszów za najem takich samych, podobnych mieszkań w tych samych miastach. No i co się okazuje, że im większe miasto, Warszawa, Kraków, tym korzystniej z punktu widzenia bieżących kosztów jest wynająć mieszkanie, a nie kupić je na kredyt. Jak widać na tej grafice,
W Warszawie w tej chwili, gdybyśmy kupili mieszkanie na kredyt, tak jak powiedziałem, dysponując środkami na 20% wkład własny, płacilibyśmy przez kolejne miesiące, mówię o kredycie na 25 lat, płacilibyśmy obecnie prawie 4,5 tysiąca złotych raty kredytu miesięcznie. Tymczasem, wynajmując takie samo mieszkanie albo bardzo podobne, też dwupokojowe, płacilibyśmy średnio 3400 zł czynszu miesięcznie. Mówię o czynszu netto, bo i w jednym, i w drugim przypadku oczywiście dochodzą koszty czynszu dla administracji, prądu, gazu i tak dalej. Krótko mówiąc, jeżeli w tej chwili ktoś niezamożny zastanawia się nad tym, jak pozyskać dla siebie, dla swojej rodziny dach nad głową, no to niewątpliwie widzi, że koszt zakupu na kredyt i spłacania comiesięcznej raty jest obecnie wyraźnie wyższy, niż gdyby takie potrzebne mieszkanie wynająć. I dotyczy to, tak jak widać, Warszawy w szczególności, ta duża rozbieżność. Tu mamy około 1100 zł różnicy w kosztach miesięcznych na niekorzyść zakupu na kredyt. W przypadku Krakowa też jest to dość spora różnica. Im mniejsze miasto, tym ten rozdźwięk między miesięczną ratą kredytu a wysokością miesięcznego czynszu robi się mniejszy. No i tu też ważna uwaga. Ja przyjąłem, że kupujący na kredyt ma środki na 20% wkład własny. Im większy byłby ten wkład, tym ta różnica oczywiście byłaby mniejsza między ratą kredytu a potencjalnym czynszem za najem. No tak, to pokazuje, że na przykład jeżeli masz jakieś mieszkanie i chcesz zamienić na większe, to wtedy to zupełnie inny rachunek jest, bo przecież sprzedałeś jakieś mieszkanie, masz duży wkład własny i dopłacasz tylko niewiele i wtedy generalnie opłaca się kupować. Wracając do tych mieszkań jeszcze społecznych, co to by było, gdyby to budownictwo się naprawdę rozprzestrzeniło i moglibyśmy mieć mieszkania dwupokojowe po 1000 zł za czynsz? To w ogóle jakby to wpłynęło na ceny mieszkań na rynku wtórnym, no raczej też w dół, bo przecież relacja czynsz-cena musi być. Czy to budownictwo społeczne się rozwinie? Zobaczymy. To się dopiero okaże. Słuchaj, ale jeszcze jest taka druga twoja mapka pokazująca średnie ceny ofertowe mieszkań dwupokojowych na rynku wtórnym. No i w Warszawie to w ogóle 775 tysięcy złotych pokazujesz. To, no nie chcę powiedzieć, czy to jest horror, czy nie horror, ale sporo. Tak, no to jest duże. Właśnie Warszawa, Kraków to są te miasta, które w okresie boomu popytowego wywołanego bezpiecznym kredytem 2%, no w tych miastach ceny najbardziej wzrosły. Jedni mówią odleciały w kosmos, inni oszalały. Rzeczywiście w relacji do przeciętnych zarobków, a w zasadzie można powiedzieć, do mediany zarobków, no ceny mieszkań w tych największych miastach są naprawdę bardzo duże, bardzo wysokie i tu w tej chwili na zakup mieszkania mogą sobie pozwolić albo te osoby, które posiadają spore środki własne, czy to na wkład własny, czy to w pełni na zakup mieszkania i nie muszą się posiłkować kredytem, albo osoby o dobrych lub bardzo dobrych dochodach, które mogą ten kredyt zaciągnąć i nie martwić się o wysokość miesięcznej raty. Ja w ogóle dodam od siebie, że dopiero co mieliśmy audycję i możecie tam do niej zajrzeć bardziej szczegółowo. Poruszaliśmy problem braku dużych mieszkań, głównie w tych głównych aglomeracjach w Polsce, ale nie tylko, bo na przykład dla takiej Warszawy, nie wiem czy wiesz, to deweloperzy oferują spokojnie mieszkania czteropokojowe, 62 metry na przykład. Mediana tych ofert jest około 80 metrów kwadratowych. To są wszystko mieszkania te czteropokojowe. Niewielki odsetek ich jest w ogóle w ofercie,
ale one są w większości, te nowe mieszkania to są, właściwie to jest wariant duża kuchnia i 3 sypialnie. Ta duża kuchnia to udaje pokój, bo jest połączona z salonem. I jak takie mieszkania w ogóle są odbierane przez klientów, jak są odsprzedawane, a także muszę Ci powiedzieć, że wiele osób napisało też w komentarzach różnych, pod ostatnim filmem i pod innymi filmami, że właśnie, no niestety oni by chcieli kupić mieszkanie duże, 4-5 pokoi, już 5 pokoi to w ogóle jest prawie niemożliwe do kupienia. Jest znikoma oferta takich mieszkań. Deweloperzy przeszli w kierunku segmentów na osiedlach łanowych. Co o tym sądzisz? Jaki jest popyt tak naprawdę i zainteresowanie dużymi, ale porządnymi mieszkaniami? Powiem tak, to też w ostatnim czasie sprawdzałem, akurat dla rynku warszawskiego. Patrzyłem, jak rozkłada się popyt na mieszkania pod kątem liczby pokoi. No i okazuje się, że pierwszy raz od niepamiętnych czasów większa część klientów, ponad połowa w Warszawie, poszukuje mieszkań co najmniej trzypokojowych. To jest o tyle ciekawe, że przez całe lata badań, które prowadziłem, zawsze na pierwszym miejscu były mieszkania dwupokojowe. Klienci, którzy takich poszukiwali, stanowili mniej więcej 45% całej grupy popytowej. W tej chwili ponad 50% poszukujących szuka mieszkań 3, 4 i więcej pokojowych. Jak to się ma do podaży? No tu ogólnie mamy w Polsce, myślę, pewien problem, ponieważ przez lata powojenne no nie budowało się dużych mieszkań. 4 pokoje w bloku to przy dobrych wiatrach było 65-70 metrów kwadratowych. Ale to w jakichś prastarych latach teraz wspominasz, to Tak, lata tak. 70. chyba i to wczesne. Wiesz co, nawet lata 80. I to też w Warszawie na osiedlach bliskich mi i tobie są mieszkania czteropokojowe, 65-metrowe. Tak, Także ale one są z lat wczesnych 70. Muszę z Tobą dyskutować, dlatego że ja pamiętam potem, że już później to było 70 parę, a w ogóle w latach 80. sam zresztą kupowałem bez łaski mieszkanie 3 pokoje 78 metrów z oddzielną kuchnią, podkreślam, więc to było z takiej produkcji świeżej, że tak powiem, więc to nie były jakieś, wiesz, ajwaj. tak, no ale jak gdyby, co z tego wynika? Krótko mówiąc, te mieszkania wydawałoby się duże, bo czteropokojowe, no właśnie one są relatywnie małe jak na obecne czasy i potrzeby osób To zakładających. jeszcze taka mała uwaga, żeby podyskutować z Tobą i Państwu powiedzieć. To tak naprawdę to te mieszkania, które były małe kiedyś, bo przecież też budowano 48 metrów 3 pokoje, potem budowano je coraz większe i doszliśmy do tych prawie 80 metrów w mieszkaniach 3-pokojowych, a potem żeśmy spadli dewelopersko na 51 metrów mieszkanie 3-pokojowe i te 60 parę metrów mieszkanie 4-pokojowe, już broń Boże bez kuchni, no bo po co kuchnia, wszyscy mają mieszkać w salonie, co jest tak naprawdę no, taką pozorną oszczędnością, bo jeżeli w danym mieszkaniu mieszka dużo osób, to wszyscy chcą skorzystać z kuchni co jakiś czas i potem sobie wszyscy siedzą na głowie, co komfort takiego mieszkania jest średni. Kuchnia, gdyby była oddzielna, no to byłaby fajnie, ale to wymaga oczywiście większego metrażu, trzeba by za to zapłacić. Więc konkludując tą moją krótką wypowiedź, mieszkania nam rosły, a potem zaczęły się kurczyć i teraz w tej produkcji też są małe mieszkania i to powoduje, że nawet te czteropokojowe mieszkania obecnie ciężko jest kupić dobre mieszkanie czteropokojowe. Tak, ale to wracając do tego, co chciałem powiedzieć. W starszym budownictwie te mieszkania są relatywnie, te duże mieszkania są relatywnie małe, no i z tych, które trafiają na rynek, one w większości mają standard, powiedzmy sobie, popularny, albo taki, który wymaga gruntownego remontu. Z kolei mieszkania w lepszym standardzie i duże, te z ostatnich lat, jest ten problem, że one są drogie.
są 4 pokoje, jest, przyjmijmy, 100 metrów kwadratowych, ale niestety one są wyraźnie droższe. Ale tych mieszkań 100 metrów kwadratowych, 4 pokoje jest naprawdę jak na lekarstwo. Dla Warszawy mediana mieszkań deweloperskich to jest w granicach 82 metrów mniej więcej. To tak wynosi w ofercie deweloperskiej na wczoraj, bo to wczoraj sprawdzałem akurat. To jest taka oferta. A zaczynają się mieszkania od 60 paru metrów, a te w kierunku setki to już są naprawdę znikoma ilość. Tak, no ale zważywszy właśnie na to, że wśród tych nowszych prędzej znajdziemy te duże powierzchnie, no to z kolei problemem dla kupujących jest to, że one są drogie. Tutaj w przypadku Warszawy ceny takich mieszkań to jest od kilkunastu tysięcy złotych w górę za metr kwadratowy. No to jeżeli przemnożymy to przez 100 metrów powierzchni, to robi się mieszkanie 1 600 000, 1 800 000, 2 miliony złotych. Czteropokojowe mieszkanie dla rodziny. To są już stawki często no, bardzo trudne do zaakceptowania, nawet dla osób lepiej zarabiających. Jest to Także powyżej ceny domu pięciopokojowego, byle jakiego segmentu na osiedlu Łanowym, tak? Z 5 norkami, pokojami, ale taka jest rzeczywistość. tak, tak, dokładnie. Także problem z dużymi mieszkaniami jak najbardziej jest. Z jednej strony, jeśli chodzi o powierzchnię, a z drugiej strony, jeżeli myślimy o czymś nowym, o ceny. Także tak, jak najbardziej. Ale wracając jak gdyby do punktu wyjścia tego wątku, no właśnie, to, że w tej chwili większa część klientów szuka mieszkań większych, absolutnie nie jest efektem tego, że nagle właśnie Polacy stali się tacy bogaci. To efekt tego, że grupa popytowa w ostatnim czasie mocno się skurczyła i zostały na rynku głównie osoby lepiej zarabiające i zamożniejsze, mające środki, czy to na zakup, czy na duży wkład własny. Krótko mówiąc, kupują w tej chwili mieszkania głównie ludzie zamożniejsi i kupują je głównie na własne potrzeby. Mocno spadł popyt inwestycyjny na mieszkania i to na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym. Zawsze jest tak, że jak jest rynek trudny, to w pierwszej kolejności ubywają z niego ci mniej majętni nabywcy, zgodnie z przysłowiem, że najpierw chudy umrze, zanim gruby schudnie. Zgadzam. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która jest ważna. To działa taka trochę na zasadzie samonapędzającej się, samospełniającej się przepowiedni. Deweloperzy nie budują dużych mieszkań, bo uważają, że ci, co chcą duże mieszkania, to oni by chcieli mieszkać w domach. Chociaż potem zauważają, że ci, co chcą mieszkać w tych domach, to za bogaci nie są i w wielu miejscowościach też po prostu te domy budowane są albo w jakimś miejscu, gdzie wrony już dawno zawróciły, tak jak w Warszawie, to w ogóle w karygodnych lokalizacjach, to w ogóle żadna Warszawa, albo wręcz pod Warszawą z różnym dojazdem. I teraz jest też taka grupa ludzi majętniejszych, którzy z racji swojej pracy w centrum Warszawy nie zawsze są zachwyceni tym, że mieliby ciągle dojeżdżać. Poza tym, mając dzieci pod miastem, zostajesz w jakiś sposób bardzo często kierowcą własnych dzieci przez wiele lat i nie każdemu się to uśmiecha. Model grill, dom, ogródek, trawnik, garaż jest dla wielu osób atrakcyjny, ale są też osoby, które nie podzielają tych poglądów. Wolą mieszkać sobie w mieszkaniu, w porządnym bloku, wyjeżdżają w czasy na miesiąc, na 1,5 miesiąca, bo ich stać na to i nie muszą się martwić, kto będzie im domu pilnował, chociażby. Albo nie muszą się zajmować odśnieżaniem, martwieniem się, kto to odśnieży, kto skosi trawnik. Tacy ludzie są i ta grupa klientów jest mocno w moim pojęciu niedoceniana w tej chwili przez deweloperów, bo ta grupa klientów istnieje, ale nie ma dla nich oferty.
O, bo oni nie kupią przecież w takim razie 60 metrów 4 pokoi, bo to nie jest mieszkanie dla nich. No i ponieważ deweloperzy są przekonani, że ludzie nie chcą kupować dużej mieszkania, to chcą domy, no to budują te domy, których nikt nie chce. Tak to wygląda. Ale przejdźmy do Twoich wykresów, bardzo ciekawych, i może zacznijmy od tego wykresu sensacyjnego, który pokazuje wskaźnik trendu cenowego, ale z uwzględnieniem inflacji, bo można by z niego chyba wyczytać, że jakby ktoś w 2007 roku zainwestował w mieszkanie, to by i nic z nim nie robił, to by dzisiaj stracił. Jaka jest Albo prawda? poszedł na zero. Tak, no, przypomnę, że cały czas operujemy cenami nominalnymi, czyli tymi, które widzimy czy to w ogłoszeniach, czy w aktach notarialnych. A pamiętajmy o tym, że mamy cały czas inflację, która powoduje, że w odniesieniu do innych dóbr czy usług ceny, wartość mieszkań cały czas się zmienia. No i tak jak widać na wykresie wskaźnika trendu cenowego mieszkań z uwzględnieniem inflacji, realnie ceny od dłuższego czasu, od 2024 roku spadają. To jest ważny wskaźnik i ważna informacja dla wszystkich, którzy myślą i myśleli o zakupie mieszkań w celach właśnie inwestycyjnych. Dopóki ten wskaźnik idzie w górę z tego wykresu, to oznacza, że inwestycja w mieszkanie cały czas zyskuje na wartości, tak? Jeżeli uwzględnimy inflację. W momencie, kiedy ten wskaźnik leci w dół, to jest jednoznaczna informacja, że zakup mieszkania no, w tej chwili nie jest najlepszą opcją inwestycyjną, bo o ile cena nominalna nawet niechby o 2% w skali roku poszła w górę, ale to też w tej chwili się nie zapowiada, bo mamy do czynienia ze spadkami, no to jeżeli weźmiemy pod uwagę utratę wartości pieniądza, czyli inflację, no to tak naprawdę tracimy na kupionym inwestycyjnie mieszkaniu. To ten twój wykres chyba ma szczególne znaczenie dla fliperów, którzy, jeżeli się spojrzymy, jak kupił w 2013, no to nie dość, że zarabiał na tym swoim remoncie, ulepszeniu mieszkania, to także miał premię z tytułu wzrostu wartości i na początku ta premia mniej więcej do 2017-2018 była taka no, niezbyt duża, a potem nagle się okazało, że ta cena sama ucieka do 2021 roku. Mniej więcej. Był taki bardzo gwałtowny wzrost cen i w zasadzie w pewnym momencie był taki okres, że w zasadzie flip to można było kupić mieszkanie i potem sprzedać za 3 miesiące czy 4 i już na nim całkiem nieźle zarobić i w zasadzie po co ten remont. W związku z tym wiele osób, które weszło we flipowanie w tamtym okresie, postrzegało to jako łatwy i dość pewny biznes, bo nawet jeżeli zrobili ten remont słabo, nie najlepiej, to mieli dużą rekompensatę z powodu naturalnego wzrostu ceny mieszkania i uważali, że to jest fajnie. Przy czym na tym nominalnym wykresie, który za chwilę pokażę, to cen nominalnych bez uwzględnienia inflacji, no to jeszcze to lepiej wyglądało. Natomiast też zwróćmy uwagę, że ja powiedziałem na początku, że jak ktoś kupił w 2007, a dzisiaj ma mieszkanie, to stracił. No tak, ale jak kupił w 2013, a sprzedał w 2021, to zarobił. Jak kupił w 2007, a sprzedał w 2012, to stracił jeszcze więcej. Czyli tak naprawdę to musicie pamiętać, że przy inwestowaniu w mieszkania to liczy się również moment wyjścia z inwestycji i trzeba to, jeżeli inwestujesz, robić czujnie, a jak kupujesz mieszkanie sam dla siebie, to już ma mniejsze znaczenie, bo twoje potrzeby życiowe często są większe. Marcin, przejdźmy do tego wykresu właśnie ceny nominalnej, gdzie te spadki już nie są takie dramatyczne, no i w zasadzie można powiedzieć, że mamy też potężny
wzrost i to prawie, no nie zupełnie, ale niemalże dwukrotny wzrost wartości mieszkań w ciągu tych lat od 2007 do dziś. Tak, jak najbardziej. Wskaźnik trendu cenowego mierzony cenami nominalnymi, bez uwzględnienia inflacji, no jasno pokazuje, że ceny mieszkań drożeją i o tym wzrosły. I o tym no, często się słyszy, czyta, ogląda się to w wiadomościach, kiedy zapytane osoby mówią, no tak, mieszkania zdrożały w ciągu, dajmy na to, kilku lat o 50 czy nawet o 100%. Tak? No ale właśnie, pamiętajmy o tym, że mamy inflację, pamiętajmy o tym, że rosną też nasze wynagrodzenia, więc samo mówienie o wzroście nominalnych cen mieszkań, no jest taką trochę, bym powiedział, prawdą, ale zarazem półprawdą, no bo trzeba uwzględniać to, że my też więcej zarabiamy, nasze zarobki wzrosły w tym czasie, więc trzeba to też umiejętnie do tych cen mieszkań odnosić. E, Tak, wykres pokazuje te okresy spadków cen nominalnych, względnej stabilizacji, wzrostów, tych wyhamowań spowodowanych wybuchem epidemii COVID, potem w 2022 wyhamowania spowodowanego gwałtownym wzrostem oprocentowania kredytów hipotecznych. No i po ostatnim boomie i tej górce, którą wywołał program Bezpieczny Kredyt, w tej chwili znowu mamy taki odwrót wykresu w dół. Obecnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, ten czas stabilizacji, kiedy podaż ofert uwzględnia zarówno te oferty starsze i taniejące, i te, które są już długo na rynku, jak i te, które są wystawiane przez osoby, które kupiły mieszkania inwestycyjnie w ostatnich latach i wprowadzają te nowe i siłą rzeczy droższe, często drogie mieszkania w tej chwili na rynek. Ja tu jestem winny małe wytłumaczenie osobom, które śledzą nasz vlog na stronie symen24.pl oraz niektóre inne audycje na YouTube. Kiedy ja prezentuję Wam ceny i te indeksy cen mieszkań, no to one czasami troszeczkę się inaczej zmieniają i te wartości są nawet na końcu ponad 200% wzrostu, ale to po pierwsze dlatego, że ja podaję ceny transakcyjne za Narodowym Bankiem Polskim, ale po drugie, ten taki punkt odniesienia na naszych wykresach jest taki sam, jak robi to Eurostat na przykład, czyli rok 2015, gdzie jest 100% dla tamtej wartości przyjęte. U Marcina te 100% jest wcześniej. Gdybyśmy odnosili wartość końcową do 2015 roku u Marcina i tam zrobili ten 1000, to też mielibyśmy znacząco większy wzrost. To takie krótkie wyjaśnienie. I teraz jeszcze jedna uwaga. Powiedziałeś o tych cenach w relacji do zarobków. I muszę powiedzieć, że tak w zasadzie wieloletnio to według raportu PKO BP, naszych obserwacji, różnych takich zliczeń, to można powiedzieć, że w Polsce jest to w miarę stabilna relacja, która się od wielu lat nie zmienia istotnie. Ona się zmienia, ale niewiele. W niektórych krajach europejskich zmienia się bardziej. Natomiast też jest taka zasada, że jeżeli odniesiemy ja mówię o Polsce teraz, te ceny za metra kwadratowego do średniej płacy obowiązującej w danej miejscowości, to muszę Wam powiedzieć, że wbrew pozorom i temu, że mówimy o bardzo wysokich zarobkach w Warszawie, to relatywnie za tą średnią pensję warszawską można kupić dość małą liczbę, czy też ułamek metra kwadratowego, a w innych miejscowościach, mniejszych, Zielonej Górze czy tam innych, no to znacząco więcej. To jest za tamtejszą pensję, nie za średnią krajową, tylko za tamtejszą zielonogórską na przykład średnią krajową, o czym warto pamiętać, odnosząc się w ogóle do rynku nieruchomości, ale oczywiście też parcie ludzi jest, że wszyscy chcą mieszkać w Warszawie,
a no nie wiem, ile tam osób chce mieszkać w Zielonej Górze, ale na pewno zdecydowanie mniej i takiego boomu jak na Warszawę na razie nie ma. Rozwój w ogóle jest przewidywany taki, że będą się rozwijały w Polsce głównie kilka tych największych aglomeracji i też ceny nieruchomości w wianuszku wokół tych miejscowości, dlatego że po prostu już ludzi nie stać na mieszkania na przykład w Warszawie, więc wynoszą się do tych podmiejskich miejscowości. Czy też obserwujesz coś takiego u swoich klientów, bo przecież działasz też jako pośrednik, nie tylko jako ekspert Morizona i Gradki. Jak najbardziej. Tak, działam jako pośrednik. Jak to wygląda z punktu widzenia osób obecnie poszukujących mieszkań? Nie ukrywam, że jednak w przypadku moich klientów widzę dążenie do tego, żeby mieszkać możliwie najbliżej centrum. Jednak ten komfort łatwego dostępu do wszystkich udogodnień, jakie oferuje miasto, no jest ważny. Ta wizja stania w korkach, dojeżdżania czy to samochodem, czy kolejką, ale przede wszystkim wizja tego, o czym mówiłeś wcześniej, w przypadku osób młodych małżeństw, wizja dowożenia, rozwożenia dzieci, jednego, dajmy na to, do przedszkola, drugiego do szkoły, i tak naprawdę organizowania swojego czasu wedle grafików dzieci, no to jednak powoduje, że klienci wolą mieszkać w miejscu, które tą infrastrukturę handlową, usługową, szkoły, przychodnie mają w pobliżu i nie muszą uwzględniać tego, że tak naprawdę będą, tak jak mówiłeś, kierowcami swoich dzieci. Czyli jesteś na rynku takich, można powiedzieć, masz dużo tych klientów popytowych z takiej, jak to nazwać, średniej półki mniej więcej, bo to nie są ci, którzy z przymusu kupują mieszkanie jedno- czy dwupokojowe w miejscowości podwarszawskich, z których niektóre są całkiem drogie, trzeba powiedzieć, i tam w zależności wszystko od komunikacji miejskiej właśnie, czy też publicznego transportu do Warszawy, w której ten transport jest całkiem nieźle rozwinięty, bo to nie tylko czy metro, ale są te kolejki podmiejskie, które powodują, że możesz do centrum dojechać bardzo szybko, nawet lepiej niż z peryferyjnej dzielnicy Warszawy czasami. To jest jedna grupa klientów, no i też są tacy, którzy po prostu z definicji chcą dom, często jakąś super rezydencję, no ale to już jest zupełnie inna grupa klientów i oni się w jakiś sposób decydują na to, że będą wozili te dzieci, potem dzieci im się wyprowadzają, no i zastanawiamy się, co dalej. Dom za duży czasami bywa, czy wrócić do miasta, czy mniejszy dom, czy zostać w tym większym domu i go ogrzewać. Dylematy życia. Życie nie jest proste, w ogóle bym tak powiedział, bo można powiedzieć, że na każdym etapie życia potrzebujemy inną nieruchomość, a jej zmiana nie jest taka prosta i nie jest tania. Czy coś powiesz jeszcze o tym, jak się może zmienić nasz rynek nieruchomości w najbliższym czasie, czy nie? Jak najbardziej. Mogę powiedzieć, że na razie w dalszym ciągu nie widać żadnych oznak prognozujących istotne zmiany na rynku mieszkaniowym. Ofert wciąż jest dużo, klientów popytowych wciąż jest relatywnie mniej, więc ofert na rynku siłą rzeczy przybywa, ta kula śniegowa, można powiedzieć, rośnie. Także nie spodziewam się tego, co oczywiście niektórzy komentatorzy czy analitycy mówią, że pod koniec roku ceny mieszkań zaczną rosnąć. No, trudno mi się z tym zgodzić, mogę się mylić, ale ja takiej perspektywy nie mam. Druga rzecz, informacja dla poszukujących obecnie mieszkań. Jeżeli chcecie kupić mieszkanie, to jest dobry czas na to, żeby szukać tego idealnego lokum, no bo nie zapominajmy o tym, jak był wielki boom, mieszkań brakowało, poszukujący brali to, co wpadło na rynek, tak? Za każdą cenę, w każdym stanie, no
no bo wszystkiego brakowało, ceny rosły, trzeba było kupować szybko na gwałt, bo będzie drożej, a ta oferta, którą się znajdowało, mogła zaraz zniknąć z rynku, bo kupił ją ktoś inny. W tej chwili mamy osoby szukające, mają sytuację komfortową, ofert przybywa, można szukać tego idealnego M w odpowiedniej lokalizacji, o właściwej powierzchni, układzie z widokiem na taką czy inną stronę świata, z balkonem czy bez. Więc warto korzystać z tego, że w tej chwili nie mamy nie czujemy oddechu drugiego klienta za plecami, więc warto wykorzystać ten czas, jaki w tej chwili na rynku mieszkaniowym nastał. Jeśli chodzi o osoby, które chcą sprzedać mieszkanie, no to niezmiennie zachęcam do tego, żeby jeżeli ktoś chce sprzedać, żeby właściwie je wycenił, analizując nie tylko ceny ofertowe, które widzi w portalach ogłoszeniowych, ale właśnie ceny transakcyjne, bo w tej chwili mieszkania sprzedają się rzeczywiście za ceny niższe niż te, które na co dzień widzimy. Żeby właściwie określić cenę sprzedaży i z właściwą ceną wejść z ofertą na rynek, a nie tak jak Tomku mówiłeś, że ustawiamy poprzeczkę wysoko, a potem przez kolejne miesiące niczym salami schodzimy o 1000, o 2 czy o 5000 złotych z ceny całkowitej. Nie, to nie jest właściwy sposób, nie jest to dobry sposób na to, żeby dzisiaj mieszkanie za dobrą cenę sprzedać. Ja powiem tak, że wielu z Was czeka na rządowy obiecany portal publikujący ceny mieszkań, ceny transakcyjne, no ale to musicie poczekać jeszcze zapewne, może kiedyś to powstanie. Byłoby dobrze, gdyby taki był wgląd dla ludzi w ceny, bo wtedy też może oni by łatwiej przekonywali się, że to, co mówi im często pośrednik, o tym, że ich cena jest w ogóle bezsensowna, że jest prawdą. Niewiele osób, znaczy inaczej, wiele osób nie chce wierzyć w to, że ich mieszkanie naprawdę nie jest tyle warte, ile im mówią czy pośrednicy, czy czasami nawet rzeczoznawcy. To bywają dyskusje. Cóż zrobić? Co do ożywienia rynku, no to takim największym impulsem chyba byłoby obniżenie stóp procentowych w bankach, ale jakieś istotne, a nie kosmetyczne. Czy wrócimy do poziomu stóp procentowych z roku 2020-2021? No to nieprędko, jeżeli to raczej nieprędko, przynajmniej takie są przewidywania. Trzeba powiedzieć też, że w Polsce jest duży nawis depozytów w bankach, ale na razie można też dostać całkiem niezłe oprocentowanie, może na różnego rodzaju lokatach, bo są lokaty wyżej oprocentowane niż 3,5%. Można tak sobie dysponować pieniędzmi, żeby dostać więcej, jakieś inne aktywa i po prostu na razie też nie ma zachęty do tego, żeby ryzykować inwestycją w mieszkanie pod wynajem. Chyba że po prostu już nawet lokaty nie będą się opłacały, no to wtedy te pieniądze mogą z powrotem zacząć trafiać na rynek nieruchomości, tak jak to było w okresie około covidowym, czy też tuż po covidowym. Przypominam. No cóż, jeżeli chcecie wiedzieć, jakie są trendy na rynkach nieruchomości, na rynkach mieszkań, subskrybujcie nasz kanał. O zmianach w prawie też się dowiecie. I zapraszam również do zajrzenia na stronę symen24.pl, gdzie znajdziecie nasz vlog z dodatkowymi danymi, które dotyczą audycji, o których rozmawiamy, problemów, o których rozmawiamy na kanale YouTube. Zachęcam do zostania naszym patronem na Patronite albo na serwisie YouTube. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia.